Jesteś w czymś naprawdę dobry, to czemu jeszcze na tym nie zarabiasz? Przecież nie musisz tworzyć od razu wielkiego kursu czy e-booka. Zacznij od czegoś prostego. Zrób szybkie, płatne szkolenie. Oto 7 kroków, które pozwolą Ci zacząć zarabiać i zbudować markę eksperta. Krok pierwszy. Od czego zaczynasz? To, czego chcesz nauczyć ludzi, dzielisz na dwie części. Podstawową i zaawansowaną. Nieważne, czy znasz się na rysowaniu, czy jesteś pszczelarzem, schemat działania jest ten sam. Krok drugi. Z podstawowej części robisz darmowy webinar. Uruchamiasz stronę z rejestracją, na którą sprowadzasz jak najwięcej osób. Na samym darmowym webinarze uczysz praktycznych umiejętności, ale równocześnie pokazujesz, że jesteś w tym ekspertem. Nagrywaj cały webinar. Po co? Dowiesz się w kroku 7. Krok trzeci. Pierwszy webinar jest darmowy, ale pod koniec szkolenia używasz przycisku Call to Action. Wyświetlasz go, a ludzie klikają, aby kupić dostęp do drugiej części Twojego szkolenia. Innymi słowy, sprzedajesz bilety na drugi, ale już płatny webinar. Użyj rabatu minus 30%, działającego tylko przez 10 minut. Presja czasu musi być. Ale uważaj, jeśli na darmowym webinarze ludzie poczują, że stracili czas, bo na przykład gadałeś tylko o sobie i swoim płatnym kursie, no to nikt nic od Ciebie nie kupi. Krok czwarty. Wiadomo, nie wszystkich przekonasz od razu. I co teraz? Przypomnij się uczestnikom, którzy nie kupili biletu. Napisz wiadomość o Twoim zbliżającym się płatnym webinarze, wyślij im automatycznego maila z ofertą promocyjną, która potrwa przez tydzień. Teraz uruchamiasz drugą pulę biletów, tym razem ze zniżką minus 20%. Ale jak ustalić samą cenę? Robisz mały research w swojej branży, bo nie ma tutaj gotowej, ogólnej reguły czy jakiegoś standardowego cennika. Ostatnio zauważyłem, że działa jedna zasada. Lepiej robić krótkie i tańsze szkolenia z jednego tematu zamiast długich i drogich. Przyjdzie znacznie więcej osób i to się po prostu opłaca. Krok piąty. Płatny webinar. No w końcu zarabiamy. Ile Ci to zajmie? 1,5 godziny, max 2, to tyle. Dłużej ludzie się nie skoncentrują, także dobrze skondensuj tylko te konkrety, za które naprawdę warto zapłacić. A skoro mowa o kasie, no to ludzie będą musieli jakoś Ci zapłacić. Wystarczy PayU, PayPal albo Stripe. Obojętnie, podepnij go do platformy webinarowej i pieniądze masz ogarnięte. A co z fakturami? Przy pewnych obrotach warto już odpuścić sobie bycie księgową i skorzystać z ułatwień takich jak fakturownia. Krok szósty. Follow-up. A co po webinarze? Wysyłasz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Jeśli masz już kolejne płatne szkolenie w planach, musisz skorzystać z okazji i polecić je uczestnikom w mailu po webinarze. Krok 7. Automatyzacja. No bo ile można razy robić webinar o tym samym? Kiedy już uznasz, że Twoje webinary to rutyna, wykorzystujesz nagranie, które zrobiłeś w drugim kroku, robisz z niego webinar automatyczny i już nie musisz się powtarzać na żywo. Sam uznasz, czy chcesz mówić ludziom, że puszczasz webinar z nagrania. Z mojego doświadczenia wynika, że warto mimo wszystko grać w otwarte karty. A czy w ogóle musisz być na automatycznym webinarze obecny? No niby nie musisz, ale ja jestem. Choćby po to, żeby odpowiadać na pytania w trakcie sesji Q&A na końcu webinaru. 7 kroków za nami, tylko niby jak to wszystko teraz zrobić, ile będziesz potrzebować do tego narzędzi. Jest sporo różnych platform do webinarów, ale która ma w sobie wszystkie możliwości? Pewnie jest ich kilka, ale ja polecam ClickMeeting. Jeden soft, który pozwoli Ci zrobić wszystkie te kroki w praktyce. Co teraz? Wejdź na stronę i zacznij zarabiać na tym, na czym się znasz.